Witam wszystkich. W dzisiejszym filmie będę robił parapet ozdobny z wiązu na płycie. Po prostu nie udało mi się nabyć grubości wiązu powyżej 50 mm, a nie chciało mi się jechać ponad 230 km w jedną stronę. Parapet będzie miał w granicach 310 mm szerokości, długości w granicach 1600 mm. Grubość parapetu to będzie 40 mm. Z przodu będzie tylko taka doklejka, aby wyglądało, że parapet ma grubości 50 mm. Będzie wyfrezowane pod płaskownik. Będą śruby ozdobne. Kto śledzi mój kanał, to wie, że to będzie do kompletu, do łóżka, do biurka. Będzie na płycie MFP, dwie płyty 12. Jak widać, klejenie bez prasy. No niestety, ale schodzi się. No, mój pomocnik przyszedł po wypłatę. Pracuje na lewo, bez ZUS-u. Klej oczywiście to poliuretan. Tu tnę podwójną płytę MFP, grubość 12 mm. Zdecydowałem się na MFP, chociaż powiem Wam szczerze, że pierwszy raz robię taki parapet, bo zastanawiałem się, czy MFP, czy OSB, ale mam wrażenie, że MFP mniej pracuje, ma po prostu mniejsze wióry, więc moim zdaniem bardziej nadaje się na parapet. Pewno sklejka by była lepsza. No i ciężarki. Taka prasa domowa. No i tutaj padły mi noże od grubościówki. To już praktycznie nie lecą wióry, tylko pył. Więc resztę musiałem sobie doszlifować. Mniej szczotkowania przez to było. W rebirze noże nadal ostre, chociaż robią podobną robotę. Teraz klejenie do płyty. Oczywiście klej też poliuretan. Chciałem, aby był parapet całkowicie z drewna, ale nie udało się. Tu znowu takie domowe klejenie bez prasy.
bloczki zawsze potrzebne. Z przodu ściski. I 5 bloczków. Później szlifowanko. Tak mniej więcej wygląda całość po sklejeniu. Równanie po długości. A tutaj frezowanie pilarką zamiast frezarki. Raz przy razie. Nie chciało mi się freza zmieniać. Musi wejść pod okno delikatnie. I tak mniej więcej po pile. Teraz frezowanie pod płaskownik. Dla zainteresowanych filmiki, jak robić te śruby i mebelki w tym stylu, znajdziecie na moim kanale. Tu przed malowaniem już nie pokazywałem wam wiercenia, gwintowania, bo to znajdziecie na moim kanale. To takie szybkie szpachlowanie. Szlifowanko. Papier 60 najpierw. Ja podszczotkowanie kończę na 80. Tu jak widać już nabyłem szczotkarkę. Szczotka druciana w porządku, dużo szybciej niż zwykłym diaksem, ale niestety ta szczotka w komplecie o gradacji 120 nie nadaje się za bardzo. Ta moja 3M stara po prostu robi gładszą powierzchnię. Olejowanie, jak zwykle, ja zawsze na pierwszy raz nakładam bardzo dużo oleju. Tu na filmiku wam pokazuję szybciutko, ale mi się dosyć długo schodzi z nakładaniem. Polerowanko delikatne. Tu już wam malowania nie będę pokazywał. Tu są płaskownik i śruby przed malowaniem. A tak wygląda po włożeniu. Już zamontowany. Musiałem wyciąć w panelach, bo tu są panele na ścianie i piankę nakładałem od strony okna, wsuwając parapet. Wyciąłem i tu będą panele później docięte. Oczywiście nie będzie tych śrub, będzie to przyklejone na gotowca. Później będzie oczywiście silikon i akryl. Ale to jak już będą wszystkie parapety wstawione, nie będzie tych śrubek oczywiście.
Panele oczywiście są kładzione na płycie MFP.